Cześć, z tej strony ponownie Soshi i jak się domyślacie, dzisiaj kolejna recenzja beauty. Dzisiaj porozmawiamy sobie o urządzeniu do peelingu kawitacyjnego. Zapraszam serdecznie. W pierwszym filmiku na tym kanale opowiadałam o odkurzaczu do wągrów i o tym, jak bardzo mi się nie sprawdził. Wspominałam też w tym filmiku o tym, że jest wiele innych, lepszych metod, jak pozbyć się niedoskonałości z twarzy. Ten produkt na pewno nam w tym pomoże. Pierwszy raz dostałam go w ręce, kiedy nasza kamerzystka zainwestowała w niego i stwierdziła, że nie umie się nim obsłużyć, więc odda mi na testy. A mi się spodobał tak bardzo, że zainwestowałam swój własny, dlatego mam w tym momencie 2 urządzenia. Więc postanowiłam nagrać właśnie ten filmik specjalnie dla Magdaleny, żeby w końcu zrobiła coś z tym produktem i zaczęła go używać, a nie trzymała w pudełku. Pewnie nie wszyscy z Was wiedzą, czym jest zjawisko kawitacji, więc na początku tego filmiku przybliżę Wam to pojęcie. Zjawisko kawitacji to wytwarzanie za pomocą wibracji w cieczy pęcherzyków, które pękają, przez co martwy naskórek odrywa się od naszej skóry, a więc jest to forma peelingu. Nie należy mylić tego pojęcia z mikrodermabrazją, ponieważ są to 2 różne zabiegi. Kawitację można wykonywać na spokojnie w domu i jest to dość bezpieczna forma peelingu. Co więcej, możemy to wykonywać na skórze, która również ma niedoskonałości, bo na pewno tych niedoskonałości nie pogorszy, a wręcz bym powiedziała, że na pewno będzie lepiej. A teraz sprawdźmy, co znajduje się w pudełku Magdaleny, bo moje gdzieś się zgubiło, więc mam od Magdy, skoro ona trzyma w swoim. Po otworzeniu pierwsze co widzimy to oczywiście opakowanie z instrukcją obsługi. Mamy ją w języku chińskim i angielskim. Mamy tutaj również opis tego, co oznacza tak naprawdę, oraz mamy opis, jak używać kawitacji i tego peelingu, o czym Wam jeszcze za chwilę powiem, także na spokojnie nie musicie się nawet w to wczytywać. Następnie kryje nam się nasz peeling. U Magdaleny jest biały, mój jest akurat czarny. A zaraz pod nim mamy kabelek i to jest kabelek z USB-C. Także myślę, że nawet jak zgubicie, to każdy gdzieś znajdzie tego typu kabelek u siebie w domu. Zanim porozmawiamy o tym, jak używać tego urządzenia, porozmawiajmy trochę o specyfikacji technicznej. Pojemność baterii to 500 mAh, napięcie to 3,7 V, moc to 1,5 W, waga to około 85 g, a rozmiar produktu możecie zobaczyć na ekranie. Przejdźmy teraz do tego, co znajduje się tutaj na tym urządzeniu. Mamy 4 oznaczenia. Ion Plus to głębokie oczyszczanie z jonami dodatnymi. Ion Minus służy do wykonania sonoferezy, o której Wam jeszcze opowiem. Peeling to oczyszczenie ultradźwiękowe, a EMS Plus służy do wykonania masażu. Już na samym początku chcę zaznaczyć, że używanie tego urządzenia jest bezbolesne, więc nie ma się czego bać, to naprawdę nie jest straszne, a naprawdę Wam przyniesie bardzo fajne efekty. Jak widzicie, parę rzeczy pojawiło się po mojej lewej stronie. Mam gaziki, mam preparat do dezynfekcji, to jest akurat preparat do dezynfekcji rąk i skóry, ale równie dobrze sprawdzi się do dezynfekcji tego urządzenia. I mam również tutaj hydrolat i jest to woda różana. Możemy też użyć zwykłej wody do wykonywania tego zabiegu. Ważne jest, żeby to było coś bardzo wodnistego, bo tak jak wspomniałam na początku, chodzi o to, żeby pęcherzyki wody pękały nam na skórze, więc musi to być coś bardzo mokrego. Przed samym zabiegiem upewnijcie się, że nie macie na sobie żadnej biżuterii i nie dotykacie żadnych urządzeń elektrycznych. To jest bardzo ważne, żeby Wam się nie stała tutaj jakaś krzywda. Jak już to mamy załatwione, no to oczywiście pamiętamy o tym, żeby oczyścić naszą twarz, żeby ona była czysta z makijażu, zanieczyszczeń, no i generalnie przygotować się dobrze do wykonywania tego zabiegu. No i jak wykonujemy kawitację. Ściągamy sobie tą nakładeczkę, no i widzimy tutaj taką szpatułkę. Tą szpatułkę najlepiej jest mimo wszystko oczyścić i tak też to zrobię właśnie moim płynem do dezynfekcji. Spryskuję sobie płatek, możecie to od razu zrobić na urządzeniu, ja wolę na płatek. Oczyszczamy to, co dotyka naszej skóry tak naprawdę, bo to jest najważniejsze. I jak już to zrobimy, mamy urządzenie gotowe do pracy. Kolejnym elementem
jest to, aby nasza skóra była bardzo mocno nawilżona. Mam tutaj właśnie moją wodę różaną. Pokażę Wam to na ręce, jak się wykonuje ten zabieg. Spryskujemy bardzo obficie. Jak widzicie, praktycznie spływa mi woda cały czas z ręki. Uruchamiamy nasze urządzonko. Sobie pięknie działa. Włączę je sobie na plusika. I pod kątem 45 stopni przejeżdżamy. I pewnie na kamerze teraz tego nie widać, ale mam nadzieję, że zrobimy jakieś przebitki. To zobaczycie, że ta woda po prostu odpryskuje. Jak czuję, że już mam tutaj sucho, odkładam urządzenie, spryskuję ponownie wodą obficie i ponawiam zabieg. Nic strasznego, nic nie boli. Jest to wręcz bardzo przyjemne i relaksujące, bym powiedziała. Takie miłe wibracje na mojej ręce. Oczywiście ten zabieg możemy wykonywać gdzie chcemy. Nie musi być to koniecznie tylko nasza twarz. Możemy to wykonywać i na dekolcie, i na szyi, i też na plecach. Tak naprawdę wszędzie, gdzie Wam się podoba. Jedyne co, to pamiętajcie o tym, że jest to ruch z dołu do góry, bo nie chcemy sobie naciągać skóry. No i pamiętamy, że grawitacja mimo też wszystko działa na naszą skórę i nie chcemy jeszcze jej dopomagać, żeby skóra nam potem zwisała. No, chcemy o to zadbać, prawda? I tak naprawdę taki zabieg trwa jakieś od 15 do 30 minut, zależy jak bardzo chcecie się zrelaksować. No i po zakończeniu takiego zabiegu bierzemy sobie ponownie nasz wacik, spryskujemy go znowu i oczyszczamy, przygotowując do kolejnego zabiegu. Te waciki również nam się przydadzą podczas samego zabiegu, bo jak już za którymś razem przejedziemy po tej skórze, no to mimo wszystko ten martwy naskórek się oderwie, więc warto co jakiś czas sobie przejechać po tej skórze, spryskać ją na nowo hydrolatem i ponowić znowu zabieg. W ten po prostu sposób będzie to najbardziej efektywne. Jak też wspominałam, tym małym urządzeniem możemy wykonać sonoferezę. Ja wiem, to słowo brzmi strasznie, ale wcale takie nie jest. Jest to wręcz bardzo przyjemne. Sonofereza to nic innego jak zabieg kosmetyczny, którym wykorzystywane są ultradzięki. Przy ich pomocy składniki aktywne naszych kremów, olejków, serum, cokolwiek chcecie użyć, są wprowadzane w głębsze warstwy naszego naskórka. Brzmi znajomo? I tak jest, bo właśnie w ten sposób działa też jajko od Xiaomi. Z tą różnicą, że tutaj nie mamy funkcji nagrzewania, ani też światła niebieskiego czy czerwonego, także tych benefitów jest trochę mniej, ale nadal jest to bardzo efektywny sposób. Dlaczego stosujemy sonoferezę? Ponieważ cząsteczki kremu są po prostu za duże, żeby przebić się przez niektóre warstwy naszej skóry i po prostu one zostają na naszej powierzchni, a tego nie chcemy, bo chcemy, żeby działały one dogłębnie. Jak widzicie, przede mną pojawiła się mała próbeczka mojej esencji i teraz pokażę Wam, jak wykonać sonoferezę. Otwieramy sobie ponownie nasze urządzenie. Oczywiście już nie będę go czyścić po raz kolejny, bo uznamy, że jest ono czyste. Nakładamy sobie naszego kremiku, czy czego tam wolimy. Proszę bardzo, na rączkę. I jedziemy z minusowymi jonami. Teoretycznie w instrukcji pokazane jest, żeby używać tego urządzenia w ten sposób, aczkolwiek ja uważam, że jednak powinno się używać to tak, bo zapobiegamy grawitacji, więc po prostu jedziemy sobie po produkcie delikatnie i wprowadzamy go w naszą skórę. Ponownie nic nie boli, miłe wibracje, jest to po prostu przyjemne i widać, że moja esencja po prostu wtapia się w moją skórę. Dokładny opis obu zabiegów znajdziecie na naszym portalu w mojej recenzji pisemnej. Tam też znajdziecie, jak przygotowuję swoją skórę do różnego typu zabiegów, więc polecam sobie zajrzeć tam. Link zostawię Wam pewnie w opisie na dole. I pewnie zadacie pytanie, jak często używać tego urządzenia. Jeżeli Wasza skóra jest w gorszej kondycji albo po prostu macie wyjście jakieś biznesowe albo na jakąś imprezę, chociaż w obecnych czasach tak trochę ciężko, to warto sobie użyć takiego urządzenia nawet przed samą imprezą. Na pewno pomoże Wam w tym, żeby Wasz makijaż się trzymał dłużej. Na pewno też
pomoże Wam w nawilżeniu Waszej skóry, więc makijaż też nie wpłynie jakoś bardzo negatywnie na Waszą skórę. Ale jeżeli chcecie używać go tak po prostu co jakiś czas, no to na początku ja bym proponowała używać 2 razy w tygodniu na sam początek, a potem stopniowo po prostu zmniejszać. Ja obecnie używam tego urządzenia tak naprawdę raz na miesiąc, ewentualnie jak mi się zachce i przypomni, no to sobie użyję, ale nie powiem szczerze, żebym używała jakoś tak bardzo często, bo po prostu tego nie potrzebuję aż na tyle. Tyle, ile wykonuję w tym momencie zabiegów, jest dla mnie zdecydowanie wystarczające, więc też dopasujcie to do swojego rodzaju skóry, do tego, w jakiej kondycji jest Wasza skóra i po prostu tak, jak czujecie, tak? No, jest to też forma masażu, więc na pewno jest to bardzo przyjemne i naprawdę nic nie boli, a możecie sobie naprawdę naprawić tym skórę. Więc pytanie, czy polecam to urządzenie? Odpowiedź jest prosta. Zdecydowanie tak. Jest to moje ulubione urządzenie zaraz po jajku od tej samej firmy i naprawdę warto jest sobie zainwestować w coś takiego. To urządzenie możecie dostać na różnych stronach. Możecie dostać na polskim Allegro, możecie dostać na AliExpress, możecie też dostać na Cyfra.eu. Zależy, czy preferujecie bardziej polskie dystrybucje, czy nie boicie się na przykład zakupów z Chin. A jeżeli nie boicie się zakupów z Chin, to zapraszam Was na promocje, bo często pojawiają się fajne promocje na to urządzenie. Generalnie plus minus ono kosztuje 100 zł, no ale tak jak wspominałam, na promocji możecie dorwać je nawet za 80-70 zł, także polecam zaglądać na nasze grupy na przykład, gdzie też wrzucamy takie linki do takich produktów. No i myślę, że jest to po prostu produkt warty uwagi dla wszystkich. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał, że jest on przydatny i zapraszam Was do oglądania innych filmów z serii Beauty i do zaglądania na nasz blog. Do zobaczenia.